Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym sprzętowym odcinku. Ja jestem oczywiście Sulika, Wy jesteście na kanale o tej samej nazwie. Tematem dzisiejszego odcinka jest karta UD027C, czyli Grabber HDMI na złączu PC Express. Kupiłem ją ostatnio na AliExpress, link oczywiście znajdziecie w opisie filmu, natomiast zapłaciłem za nią $59, a dostawa trwa około 3 tygodnie, tak więc jest to całkiem dobry czas, jeżeli brać pod uwagę świąteczne okolice. Możecie zapytać, Komu to potrzebne? A dlaczego? Jest jeden bardzo prosty powód. Możliwość nadawania live z urządzeń z HDMI oczywiście. Co prawda robiłem to już na przykład z Xbox One'em, ale tam sprawa wygląda tak, że można za pomocą sieci LAN przesłać obraz z konsoli do PC-a z Windowsem 10 i następnie ten obraz przechwycić za pomocą na przykład OBS-a i wtedy sygnał leci dalej do YouTube'a czy Twitcha. Natomiast jak już sami widzicie z opisu, jest to dość problematyczna sprawa i potrzeba trochę zachodu, żeby to zrobić. Dodatkowo z taką transmisją czasem były problemy ze zrywającym się dźwiękiem, czy też przerywającym się dźwiękiem, były jakieś takie dziwne dźwiękowe problemy. Natomiast w przypadku tej właśnie karty ten problem całkowicie znika, ale oczywiście pojawiają się inne, o czym będzie później. Na początek najważniejsza sprawa, czyli lagi. Czy da się za pomocą tego urządzenia grać bez problemu w grę na konsoli podpiętej bezpośrednio do Grabbera? I tak, moim zdaniem się jak najbardziej da. Nie zauważyłem żadnych lagów, wszystko działa właściwie natychmiastowo. Nie widzę żadnych dodatkowych opóźnień, więc gra się przyjemnie. Właściwie tak samo przyjemnie jak po podpięciu bezpośrednio konsoli do ekranu telewizora. W tym momencie udało mi się podpiąć 4 konsole bezpośrednio do Grabbera. Było to PlayStation 2 z PS2 tu HDMI. Xboxa 360 oraz Xboxa One. Dodatkowo udało mi się podpiąć konsolę Xbox Classic, ale tutaj było odrobinę trudniej, ponieważ musiałem użyć jeszcze dodatkowego urządzenia EZ-Cap 280, tylko po to, aby zrobić sobie przejściówkę z kabli komponent do HDMI i dzięki temu już można było po HDMI dalej puścić sygnał na Grabber UD027C i działa to całkiem spoko, ale o tym za chwilkę. Natomiast nie udało mi się podpiąć Pandory Box. Bardzo szkoda, ale tam sygnał HDMI idzie tylko z rozdzielczością 800×600. Ale jak już jesteśmy przy trudnościach, to warto wspomnieć o kilku innych poważniejszych lub mniej poważnych problemach, a trochę ich jest. Pierwszą rzeczą, którą dowiecie się po zakupie i montażu PC-cie z Windowsem 10, to to, że sprzęt nie działa. I trzeba od sprzedawcy dostać prawidłowe, napisane pod Windowsa 10 sterowniki. Prawdopodobnie z Windowsami starszymi, czyli na przykład 7, to urządzenie już działa poprawnie, natomiast przy Windowsie 10 ma pewne problemy, ponieważ sterowniki ogólnie dostępne w internecie, czy też po prostu automatycznie instalowane przez Windowsa niestety nie działają, no i trzeba to obejść za pomocą specjalnych sterowników, które wykrywają tą kartę jako Tridenta. Kolejną rzeczą, dość nieprzyjemną, którą się nauczyłem po uruchomieniu komputera, już myślałem, że Grabber już się zepsuł, to brak kolorów. Znaczy dokładnie brakuje jednego koloru i dzieje się to po każdym restarcie komputera. Można to oczywiście łatwo naprawić poprzez reinstalację sterowników, która trwa bardzo krótko, no ale niestety jest to dość upierdliwe. Kolejny problem, który zauważyłem, to przechwytywanie Xboxa One. Musimy w Xboxie One ustawić rozdzielczość 720p, natomiast przy 1080p Grabber wyświetla tylko czarny obraz. Czemu się tak dzieje? Prawdę mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, ponieważ teoretycznie i 720p i 1080p jak najbardziej powinny być rozpoznawalne przez Grabber, natomiast tak nie jest. Dlaczego? Nie wiem, będę jeszcze pewnie z tym walczył. Na teoretyczne rozdzielczości, które ten Grabber obsługuje, będziecie teraz wiedzieli przewijające się na ekranie.
Kolejnym takim dziwnym problemem, dziwną zagwozdką, którą miałem, było to, że w przypadku Xboxa klasyka działały tylko gry HD, czyli takie, które obsługują tryb 720p, czyli konsola musi być raz, że przestawiona na tryb NTSC i musimy odpalić grę w 720p i wtedy działa spokojnie, działa to bardzo ładnie, natomiast wszystkie inne gry, które na przykład działają w SD, czyli 480p, no niestety z jakiegoś dziwnego powodu w ogóle się nie wyświetlają na ekranie. Dlaczego? Ponownie nie wiem, prawdopodobnie jest to jakiś problem przełączania się rozdzielczości w konsoli, czego graber nie może wychwycić, lub też ta rozdzielczość i ilość klatek na sekundę nie współgra z samym graberem. Dziwne jest to, ale na przykład już emulator Ninja Massive, czyli coś a la CoinOps, albo nawet bym powiedział nowa wersja CoinOpsa, czyli emulator arcade'ów na Xboxa klasyka działa bardzo fajnie, ale jest duże prawdopodobieństwo, że nie wszystkie gry będzie się dało przechwycić, ponieważ na przykład emulator może zmieniać rozdzielczość ekranu i powodować, że gra nie zadziała. Po prostu. A czy gra zadziała, natomiast nic się nie wyświetli przy podglądzie z grabera. I właściwie tyle, jeżeli chodzi o narzekanie na problemy i drobne niedogodności związane z użytkowaniem tego sprzętu, ponieważ PS2 z PS2 to HDMI oraz Xbox 360 chodzą świetnie, bez żadnych problemów, grafika jest ładna, ostra i po prostu działa to bardzo sprawnie. Żeby obraz wyglądał tak, jak go pokazuje na fragmentach, które się pojawiają na ekranie właśnie, a do przechwytywania używalibyście OBS-a, to warto użyć opcji usuwania przeplotu, który właśnie pokazuje się na ekranie, jak to wygląda, w którym miejscu to ustawić, dzięki czemu przeplot znika i obraz jest dużo wyższej, moim zdaniem, jakości. Natomiast w przypadku nagrywania na przykład Xbox One lub też jakiegoś innego urządzenia nowszej generacji, tą opcję oczywiście należy wyłączyć, ponieważ dodatkowo zniekształca obraz, przez co na przykład litery są mniej czytelne. Niestety algorytmy usuwania przeplotu w OBS-ie nie działają w 100% poprawnie, przez co czasem pojawiają się białe paski na nagraniu, co może niektórych denerwować, inni mogą wcale tego nie zauważyć. Natomiast ja coś takiego widziałem w trakcie live'a z przechodzenia Mortal Kombat vs DC Universe i co jakiś czas, gdzie na przykład było bardzo dużo jednego koloru, na przykład jakieś ciemne tło, pojawiały się gdzieniegdzie takie paski, można było je zauważyć, ale tak mówię, dla jednych to nie będzie w ogóle zauważane, innym nie będzie przeszkadzało, a niestety też jakiejś grupie ludzi może to bardzo przeszkadzać, więc myślę, że warto o tym wspomnieć. Alternatywą jest oczywiście zastosowanie jakichś innych filtrów w OBS-ie lub też po prostu nagrywanie z przeplotem, co mi się osobiście bardzo nie podoba, także ja przeplot lubię usuwać i mieć po prostu ładny, klarowny i czysty obraz. I aby nie przedłużać, no to szybko podsumowując, czy jestem zadowolony z zakupu? No i tutaj trudno mi odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, ponieważ połowicznie jestem. Co prawda liczyłem na dużo większą kompatybilność z Xboxem klasykiem, nie przewidziałem tutaj kwestii zmiany rozdzielczości i myślałem, że też będzie można przechwytywać jakieś gry SD, natomiast można przechwytywać niestety tylko gry HD. Z drugiej strony cieszę się bardzo, że obraz z PS2 oraz Xbox 360 jest tak ładny i dodatkowo graber mi ułatwia przechwytywanie obrazu z Xboxa One, gdzie nie muszę być zależny pod względem jakości transferu danych w sieci LAN. Oczywiście jest też kilka mniejszych niedogodności, jak właśnie wymieniane przeinstalowanie sterowniki za każdym razem. Nie trwa to jakoś długo, jest to jedynie upierdliwe, że trzeba pamiętać i kliknąć 2 razy na plik i tyle. Ale ogólnie myślę, że sprzęt na plus. Widziałem też wersję z większą ilością wejść HDMI, na przykład można obsługiwać 4 urządzenia. Widziałem też z możliwością przechwytywania obrazu 4K, ale oczywiście do tego trzeba już mieć dużo mocniejszego PC-ta, procek RAM i tak dalej. Ja tego nie posiadam. Jest też oczywiście opcja z bypassem, to znaczy, że jednym wejściem HDMI wprowadzamy sygnał konsoli i możemy ją przechwytywać poprzez OBS. Jest też na karcie wyjście HDMI, możemy go puścić bezpośrednio na TV, także mamy, załóżmy, możliwość obserwowania gry w OBS-ie, jak i też na drugim ekranie, co czasem może się przydawać przy streamowaniu lub nagrywaniu, ale oczywiście karta z 2 wyjściami, czy też większą ilością jest niestety droższa, więc zakupiłem po prostu podstawowy model i na razie jestem zadowolony. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za oglądanie i oczywiście wszystkiego dobrego i zapraszam następnym razem. Trzymajcie się, cześć!